Trzecia wojna litewsko-moskiewska odbyła się w latach 1507 do 1508, głównie pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Wielkim Księstwem Moskiewskim, przy cichym udziale, oczywiście, Królestwa Polskiego. Osią sporu było odrzucenie przez Moskali ultimatum litewskiego, wzywającego ich do zwrotu ziem zagarniętych po roku 1494. Pierwsze działania wojenne rozpoczęły się już w roku 1507, gdzie Moskale uderzyli na Litwę, ale ich wojska wycofały się, gdy król Polski Zygmunt I Stary odpowiedział także swoim własnym uderzeniem. Teraz zobaczycie, jak ważne są sojusze międzynarodowe. Litwa powoli zaczęła gromadzić swoje wojska, ale w międzyczasie na księstwo moskiewskie uderzyli sprzymierzeni wtedy z Litwą Tatarzy krymscy, angażując wojska Moskali. Moskwiczanie rozprawili się z atakiem tatarskim i wkrótce ponownie zagrozili Litwinom. Ważne wydarzenia miały miejsce we wrześniu roku 1507, gdzie z niewoli rosyjskiej uciekł wielki hetman litewski Konstanty Ostrogski i już wkrótce objął on dowództwo nad wojskami polsko-litewskimi. Natomiast w roku 1508 marszałek nadworny litewski Michał Gliński próbował wzniecić powstanie przeciwko Litwinom na dzisiejszej Białorusi, które zakończyło się niepowodzeniem. I kiedy to wojska Wielkiego Księstwa Moskiewskiego oblegały niektóre miasta na wschodniej Litwie, na scenę historyczną wkroczy nasza jazda, husaria. Pragnę jednak zaznaczyć, iż w tym momencie historycznym była ona jeszcze lekką jazdą, a sama bitwa pod Orszą nie była ich pierwszym starciem, ale z pewnością pierwszym starciem, które zostało odnotowane i udokumentowane w źródłach historycznych bezsprzecznie. W kontekście bitwy pod Orszą istotnym wydarzeniem była tzw. sprawa Glińskiego, który wypowiedział posłuszeństwo Jagielonom, jak wspomniałem o tym trochę wcześniej, i próbował wywołać powstanie. Jak zwykle w takim przypadku, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i tą okazję postanowił wykorzystać wielki książę moskiewski. Widząc rozruchy na Litwie, zbiera on własną armię i wyrusza na Smoleńsk, w ten sposób jednocześnie udzielając wsparcia niepokornemu poddanemu polskiego króla. I wkrótce też sam Gliński posuwa się na wschód, by połączyć swoje siły z Moskalami. Wiedząc o tych działaniach, nasz król także postanowił zareagować i wyrusza z własną armią na wschód, w sile około 6 000 ludzi. Gdzie jeszcze przed chwilą w Nowogródku znajdował się Gliński, to już za chwilę mamy tutaj do czynienia z siłami polsko-litewskimi, które właśnie za punkt koncentracji również obierają okolice Nowogródka. W tym czasie jednak Smoleńsk jest już pod oblężeniem armii moskiewskiej, gdzie chyba Wasyl w tym momencie liczył na zdrajcę Glińskiego, który pomógłby mu zdobyć to bardzo istotne miejsce strategiczne, czyli ogólnie mówiąc bramę smoleńską. Jednak gdy tylko dowiedział się on o ucieczce przecież swojego mimowolnego sojusznika, wkrótce sam postanawia jednak zwinąć oblężenie spod Smoleńska i wyruszyć w stronę Orszy, by spotkać się z połączonymi siłami polsko-litewskimi. I niemal w środku lata, dnia 13 lipca roku 1508 pod Orszą, dojdzie do starć pomiędzy Wielkim Księstwem Moskiewskim a Wielkim Księstwem Litewskim, wspieranym przez Polskę. Połączone siły polsko-litewskie ustawiono najprawdopodobniej w 3 osobnych rzutach. W pierwszym, w centrum, gotowała się do bitwy 2000 polskiej piechoty koronnej, artyleria oraz 12 000 jazdy kopijniczej wraz z kusznikami konnymi na skrzydłach. W drugim, najbardziej licznym rzucie stały siły litewskiego pospolitego ruszenia w liczbie około 10 000 samej jazdy. I wreszcie w trzecim, najmniejszym, który zwyczajowo pełnił rolę odwodu, znalazł się sam król Polski z doborowymi chorągwiami nadwornymi i właśnie tam na skrzydłach stanęło około 500 lekkiej jazdy raców, husarzy oraz łuczników, mających za zadanie trochę nieco inny cel, pełniących rolę wywiadu i wstępnego rozpoznania. Wasyl III wiedział, że jego wróg, wojska polsko-litewskie, zbliżają się od północy
Zatem umiejętnie postanowił wycofać swoje siły na południowy brzeg Dniepru, mniemając, gdy nadejdzie moment przeprawy przez rzekę Polaków wraz z Litwinami, to właśnie wtedy przeprowadzi on swoje uderzenie. Będzie to najdogodniejszy moment do ataku, a siły jego wroga będą najbardziej wrażliwe właśnie na to uderzenie. Nasze siły, nasi dowódcy również zdawali sobie z tego sprawę, dlatego zadecydowano o pozornym uderzeniu, które miało wywabić Moskali i sprokurować do walnej bitwy. Mały oddział jazdy został wydzielony z naszych sił i wysłany, by niepostrzeżenie przeprawić się przez rzekę blisko obozu moskiewskiego i zaatakować sam obóz Wasyla. Nie koniec jednak na tym, bo jednocześnie Ostrogski nakazał całej reszcie wojsk forsowanie Dniepru. Również w tym czasie Ostrogski wysłał jeden z lekkich oddziałów, by demonstracyjnie stanął naprzeciw wojsk swojego nieprzyjaciela. I już wkrótce kilka lekkich chorągwi królewskich znalazło się w obozie moskiewskim na tyłach głównych sił wroga i rozpoczęło w zasadzie bitwę. Zaraz potem właśnie polska husaria jeszcze jako lekka jazda uderzyła na oddziały moskiewskie, które broniły przeprawy przez Dniepr. To uruchomiło dalszy bieg wydarzeń i reszta armii polsko-litewskiej powoli zaczęła się przeprawiać przez rzekę, w ten sposób przygotowując do natarcia dalsze siły kopijników. Jednak wydaje się, iż Moskale nie zostali do końca zaskoczeni. Nasz król w porę jednak spostrzegł, iż jazdy moskiewskiej jest znacznie więcej niż jego własnych sił i ewentualnie ich atak odwetowy mógłby zdezintegrować część już podzielonych wojsk polsko-litewskich i nagle rozkazał wstrzymać całą operację. Dodatkowym czynnikiem, który mógł to utrudnić, był właśnie zapadający zmrok. I pośród ciemności w wodach rzeki Dniepr podzielony oddział armii polsko-litewskiej był naprawdę narażony na atak, który mógł się zakończyć sukcesem Moskali. Nastała niepewność, która towarzyszyła obu obozom walczących ze sobą wrogich stron. W obozie polskim król po naradzie z hetmanami nakazał wojsku stać w gotowości przez całą noc w pełnym uzbrojeniu, nie wiedząc, czy Moskale zdecydują się na atak. Natomiast w drugim obozie, moskiewskim, Wasyl przemyślał całą sytuację, spostrzegł, że siły jego wroga nie dały wciągnąć się w pułapkę i podjął decyzję i pełen obaw przed dobrze wyszkolonym polskim rycerstwem nakaże on odwrót przed nastaniem pierwszych promieni słonecznych następnego poranka, co równocześnie teraz równało się także zdradzie osamotnionego już Glińskiego. Ale z drugiej strony, paradoksalnie, dzięki temu zyskał on niezbędny czas na ucieczkę. I to właściwie był finał bitwy pod Orszą. Ponieważ Moskale cicho oddalili się ze swojego obozu i porzucili cały sprzęt chorych i rannych w tym miejscu, co ewidentnie pokazało nam prawdziwego ducha walki naszego oponenta, który obawiał się walnego starcia z siłami polsko-litewskimi jeszcze przynajmniej w tamtym czasie. Efektem porażki wojsk moskiewskich w bitwie pod Orszą był dalszy marsz na wschód połączonych sił polsko-litewskich. Nasze siły dokończyły swój marsz w kierunku Smoleńska. Ostrogski wkrótce potem zajmuje ziemię smoleńską, ale jeszcze wcale nie był to koniec działań wojennych podczas tej wojny. Ponieważ jeden z naszych dowódców, Stanisław Kiszka, na czele kilku tysięcy jazdy polsko-litewskiej, uderzył wtedy w głąb ziem moskiewskich. Nie wiemy, co do końca się działo w głowie naszego króla Zygmunta, czy miała to być tylko demonstracja zbrojna, pokaz siły, który miał zmusić Moskali do pokoju, czy też może to były jakieś większe plany naszego monarchy, obliczone na zajęcie być może nawet samej Moskwy już wtedy. Ponieważ wojska posuwały się w kierunku samej Moskwy, zdobywając po drodze liczne miejscowości i podeszły pod Rżew i Możajsk. Jednak wszystkie te działania wojenne prowadzono dosyć opieszale i już w sierpniu spowodowało to pierwsze rozmowy pokojowe.
8 października roku 1508 zawarto w końcu w Moskwie pokój wieczysty, który tak naprawdę nie przetrwał długo. I jego postanowienia końcowe nie do końca były korzystne, biorąc pod uwagę przyszłe dzieje konfliktów polsko-litewskich z Moskwą. Na razie jednak Moskwa oddała Litwie Lubecz, co było bardzo istotne, ponieważ odcinało to Moskali od wielkiej rzeki Dniepr. Jednak księstwo moskiewskie zachowało swoje zdobycze z czasów poprzednich zapanowania Iwana Srogiego. Pamiętacie jednak, mam nadzieję, zdrajcę Glińskiego i ostatnim efektem tych starć, tej wojny było rozprawienie się z tym niepokornym poddanym Jagiellonów. I wkrótce też, niewątpliwie z powodu porażki w bitwie pod Orszą i w zasadzie przegranej wojnie z siłami polsko-litewskimi, już nikt nie chciał go wspierać w dominium litewskim, a jego sojusz z Tatarami w tym momencie nie miał już większego znaczenia, co skłoniło go ostatecznie do ucieczki na moskiewski dwór w roku 1509, lecz jego dalsze losy to już całkiem inna historia. Zatem kampanię z roku 1507, 1508 i pierwszą bitwę pod Orszą możemy uznać za nasz sukces. A dla mnie dużym sukcesem będzie, jeśli pojawicie się na tym kanale ponownie, a jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam do subskrypcji, abyś mógł śledzić ten kanał na bieżąco. I z tego kanału pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia. Historia miniona.